Siemanko! Pozdrowienia z przepięknej wyspy Koh Kood, jednej z moich najbardziej ulubionych w całej Tajlandii i wyspy, w której jeszcze możecie zobaczyć ten tajski klimat, możecie go poczuć, bo te wyspy jeszcze są nie tak mocno turystyczne jak te inne w Tajlandii. Zaczynamy dzisiaj od tego, że przyjechaliśmy sobie na śniadanko do miejsca, które jest bardzo polecane w internecie, czyli do Yaks Cafe. Tak wygląda. Śniadania są podobno naprawdę nieziemskie. Jest ze mną mamusia i lalusia. Tu macie jedną stronę, tu z drugiej strony jeszcze można zjeść. Sprawdzimy, co tu mają dobrego. No i dobra, zaczynam od chia pudding. Tak wygląda. No i drugie danie, czyli mam takiego bagla z jajkiem, z bekonem. Mamusia ma jeszcze z awokado i z jajkiem. Ala, co ty masz? Czekam też na bajgla z łososiem. Przyjechaliśmy na początku, żeby pokazać wam, jak naprawdę powinno wyglądać to miejsce, w którym byliśmy przez pierwszy dzień, nie dwa, tylko pierwszy dzień. Ale wtedy nie było pogody. To jest Sea Farm, byliśmy tutaj w Midi, czyli dokładnie za płotem. Tylko mogę wam już pokazać. Aż powiem wam, że normalnie nie chce nam się stąd jechać teraz. Po to się przyjeżdża na te wyspy właśnie. Jak ja sobie pomyślę, że musimy dzisiaj wrócić, nie dzisiaj, jutro, że musimy wrócić w inne części, musimy wrócić do Bangkoku, później wracamy na Phuket, gdzie zaczynamy nasz kolejny obóz na Muay Camp, już ostatni w tym roku. No i powiem wam, że ciężko zamienić ten widok, ale cóż, nie ma wyjścia, trzeba robić swoje, a później pod koniec miesiąca ruszamy już w podróż. No, także mogę już wam powiedzieć o tym, że zmieniłem plan, nie będę robił jednak tego, co zamierzałem, ze względu na to, że chcę coś fajnego zrobić, takiego bardziej fajnego, bo tamten plan też był spoko, ale ten będzie jeszcze lepszy i właśnie te piękne klimaty, słoneczko zamienię w coś zimnego, zamienię w śnieg, zamienię w góry, ale gdzie dokładnie i co będę robił, to jeszcze się dowiecie, ale już niedługo. To Lani Resort Koh Kood, pokażę wam, bo to jest też miejsce, które warto pokazać ze względu na lokalizację i na to, jaki ma widok. O, Zanzibar Bar. Zanzibar. Dobre. Patrzcie. Basenik. Piękne bungalowy. I taki widok. Już się widzę, jak tutaj sobie leżę z czangiem w ręce. Ciekawe, ile tu kosztuje, ale na pewno cena jest wysoka, ale poza sezonem myślę, że na pewno w dobrych pieniądzach można tutaj znaleźć. W ogóle na tej wyspie znajdziecie bardzo dużo takich miejsc z takimi pięknymi widokami i marzyłbym kiedyś mieć taki resorcik tutaj. Tylko pewnie w tym czasie, kiedy ja bym chciał już taki resorcik otworzyć, te wyspy już będą dużo bardziej oblegane niż są teraz. Ale Koh Kood i Koh Mach totalnie zawładnęły moim sercem. Ktoś się mnie zapyta, jakie są moje ulubione wyspy? Na pewno te dwie. No i na takiego holideya mamy zabrać. To jest to. Co nie, mamuś? Tak jest. Za wynajęcie skuterka płaciliśmy po 250 batów. To normalne całe. No i tu jesteśmy na tej plaży, na której byliśmy wczoraj. No w sumie byliśmy przed chwilą w resorcie, z którego widać tą właśnie plażę. No ci to, co tutaj znaleźli VIP-owskie miejsce pod tymi dwoma palmami. Jak ci się podoba? Moja dziewczyna z Włoch Limoncello. Jutro popłaczę, że stąd trzeba wyjeżdżać. Ja nie chcę. Nie dziwię się. Bo ja też. Jedziemy tutaj za rok na dłużej. No. Na dłużej w sensie tydzień przynajmniej. Tak, na dłużej. To jest wystarczająco dłużej. Hideout. Teraz idziemy właśnie zobaczyć hotel, który jest naprawdę schowany w środku dżungli. Zresztą mogliście widzieć, jaka trasa była. Piękne palmy. No i wchodzimy. Tutaj restauracja od razu na wejściu. Piękny basenik. Popatrzcie, tutaj są takie wille.
ładne, ale my idziemy i tak tam do najlepszego miejsca, gdzie przed chwilą nagrywałem, bo tam to jest szaleństwo totalne. Dobra, jakbyście się pytali, jak się tu dostaliśmy, nie pytajcie, nielegalnie, bo tutaj w ogóle chyba jeszcze ten resort jest zamknięty, on tu jeszcze nie działa, bo tu wszystko jeszcze robią dopiero, ale powiem wam, że będzie mocny, bo i z jednej strony macie piękną plażę i z drugiej strony macie plażę. Przejdziemy i tu zobaczyć. Nie wiem, czy tu tylko ochroniarz trzeba. A nie, jest jakaś zakochana para. Też przyszli na nielegalu. Idziemy tu jeszcze trochę pochodzić między tymi domkami. No, tutaj sobie mieszkają nawet pracownicy. Kuchnia rozłożona, pranie wywieszone. Palmy zasadzone. No i tu dalej już piękna woda też. Tu idziemy teraz na plażę, która jest też bardzo mocno polecana przez ludzi. Widziałem ją z drona przed chwilą, no pięknie wyglądała. Bialutki piaseczek. I zaraz 0 ludzi i zaraz to zobaczycie. Niesamowita jest ta wyspa. Alak, zobacz te palmy na plaży. No, idziemy tutaj teraz do baru napić się zimnego kokoska, a kokosów nie będzie brakowało tu na pewno, bo sami widzicie dlaczego. Long Hill Beach Resort. Właśnie teraz rozmawiam z mamą i z Lalą. Dlaczego mi się w ogóle takie resorty nie wyświetlały nigdzie? Czyli one muszą być po prostu wszystkie na full zarezerwowane na cały sezon. Patrzcie, tu jest dużo rzędów tych domków i nic nie było wolnego. No i trochę się nie dziwię. Wow. Kolejny przyjazd na pewno co najmniej 5 dni tu, 5 dni na Komak. Wtedy może jeszcze trochę koczank. No i tu jest wioska rybacka, do której właśnie zmierzamy. No ale tak, w porównaniu do tego, co jest na Krabi, ta wioska muzułmańska na wodzie, to tutaj to jest dość skromna. Ale i tak bardzo fajnie ją zobaczyć i ją pokazać. I od razu zjemy tam coś dobrego. No, i tak to wygląda. Właśnie dostaliśmy informację teraz, że było trzęsienie ziemi w Bangkoku. Cała górna część Tajlandii się trzęsła, aż podobno nawet od Birmy to przyszło. W Bangkoku kolega był aktualnie, Przemek, to mówi, że no nieciekawy, że 2 minuty się trzęsło wszystko. No, powiem wam, że trzęsienie ziemi to nie jest ciekawe. To naprawdę może wywołać taką panikę u ludzi. Ja przez chwilę tylko przeżyłem trzęsienie ziemi i to bardziej wstrząs niż trzęsienie. Jak byłem w Nepalu, to jest naprawdę bardzo dziwna sytuacja. Siedzicie, a nagle wszystko się zaczyna trzepać. Od razu tutaj wybiegliśmy z restauracji na zewnątrz, w razie czego, bo nikt nie wiedział, ile to potrwa, czy się coś nie zawali. No, przerąbane. No, przyszliśmy tutaj też do takiej polecanej restauracji, tylko chcę wam najpierw pokazać, jak tu wygląda ta wioska, jak wygląda życie w takiej wiosce.
Tutaj rybki sobie rosną, wszystko ogrodzone siatką, żeby nie pouciekały. No i później w restauracjach je serwują. O, patrzcie jak tutaj schną sobie. Przed chwilą dostaliśmy wiadomość od kolegi, że 7,7 w skali Richtera było to trzęsienie. Także szczerze mówiąc, nie wierzę, że te wszystkie domy tam w Bangkoku przetrwały, no bo są też tam takie, które wyglądają jak to. Także już czekamy, żeby więcej informacji dostać, co tam się wydarzyło. Tutaj dali notatkę oficjalną, że wszystkie lotniska w Tajlandii zamykają. I to się stało tak naprawdę w Birmie i teraz z Birmy doszło. Ciekawe, że taki kawał. Z Birmy do Bangkoku jest jakieś z 1500 km, jak nie 2000. Patrzcie, jaką trasę tu mają do chałupy. Czekajcie, ja mogę w ogóle po tym chodzić. Pewnie tak, no oni pewnie po tym chodzą. I z domku do domku, tak. Cyk. Nieźle. Ale pracuje na stacji benzynowej w Tajlandii i tankuje nam skutery. Kolejna nasza propozycja na dzisiaj. Koh Koot Resort i restauracja The Deck. Zaraz wam pokażemy. Patrzcie, jakie tu mają domki czadowe. Tu to naprawdę czujecie się jak w dżungli. Wow. No tutaj to jest, patrzcie, no. Widzicie sobie dżunglą. I to takie są eleganckie te domki. Tu to tak elegancio jest. Basenik. Jest luksusowo, można powiedzieć. Jest bardzo. Ale Kuba Bungalow też są całkiem spoko. Też luksusowe. Bardzo. Ale cena taka przystępna. Woda czyściutka. Krystaliczna, można powiedzieć. Patrzcie, taką dżunglą sobie idziecie, tutaj trochę wybrukowane, ale tylko przez kawałek. I dochodzimy zaraz na pierwszy wodospad. Ogólnie macie 3 wodospady tutaj. No my chyba zobaczymy tylko jeden, ale to się okaże zaraz. Zobaczymy, jak będziemy stać z czasem. Ala, to jest ten najlepszy? Nie, dla mnie. Nie? Dobra. No i pamiętajcie o tym, że jeśli będziecie szukać jakichś informacji, będziecie potrzebować informacji, no to możecie kupić naszego e-booka o Tajlandii. Tam macie dokładnie wszystkie te miejsca opisane na stronie www.notolecę.com. Polecam serdecznie. No i tu przejdziecie kawałek i tu jest klimacik w dżungli. Liany zwisają. Wszystko żyje dookoła. Piękna to jest roślinność. No ogólnie powiem wam, że wyschnięte tu jest dość sporo, ale słychać, że coś się tam dzieje. Tu normalnie pewnie w sezonie deszczowym wszędzie woda płynie. O, słyszycie? Szczekanie spod kamieni? To żaby jakieś, myśleliśmy, że tu jakiś piesek jest gdzieś uwięziony. Ojeju! To wygląda, jakbym sikał z góry. Wyschnięte totalnie. Kurde. To już ostatnio, jak byliśmy, było więcej wody. Mimo tego, że teraz w tym sezonie trochę padało. Ale zobacz, jest tak gorąco, jest marzec, my byliśmy w styczniu, to może aż tak nie było gorąco. No. No. Ojeju. No cóż. Polecam wpaść tutaj w sezonie deszczowym. Nie no, słuchajcie, No i wiecie, co świadczy o tym, że jest dobre jedzenie?
To, że z dnia na dzień się wraca w to samo miejsce. Znowu jesteśmy w tej włoskiej, w której byliśmy wczoraj. Heaven Sense. Mega polecamy. To nie? Co idzie tak często? Niesamowite. Przyjechaliśmy zobaczyć znowu na zachód słońca. Jesteśmy w tym miejscu, co wczoraj na tej plaży. Chcę zobaczyć. Wszyscy tu przyjeżdżają na zachód. Najlepsze miejsce. Ale dzisiaj zawodu tych raczej nie będzie. Chmurki mogą świecić. A w sumie chmurki mogą świecić. Ale my tak przyszliśmy zrobić kroki, bo musimy jeszcze... Ja muszę ponad 3000 kroków wyrobić. Powiem wam tak. Jak jestem w podróży 10, 15, 20 tysięcy kroków bez problemu. W Tajlandii muszę pamiętać, muszę się pilnować, bo jest duży problem. Wszędzie po prostu się jeździ na tym skuterze. Człowiek bardziej leniwy jest. No tak to wygląda. Ale staram się to kontrolować i staram się to robić. Teraz ten miesiąc muszę mocno przycisnąć kondycyjnie, wzmocnić nogi, wzmocnić ręce, chodzić na salkę wspinaczkową, schody robić. Czeka mnie naprawdę mocne wyzwanie w maju. 2 szczyty. I jak pięknie fioletowo się robi. Fioletowy, pomarańczowy. Piękny zawód. Ale jeśli byście chcieli zobaczyć najpiękniejsze zachody słońca w Tajlandii, to zdecydowanie najpiękniejsze są, jak jest sezon deszczowy. Naprawdę. Tak na przykład już powiedzmy czerwiec. W czerwcu już zobaczycie takie zachody jak nigdzie. W sezonie nie masz takich ładnych. To trzeba przyznać. I to naprawdę już wiem po tym, ile widziałem. Z minuty na minutę coraz piękniej. No i kolejny dzień. Witam serdecznie. Chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo wiele osób nie wie i to wcale się nie dziwię, że nie wie, bo ja, jak to nie wcześniej widziałem wiele lat temu, na Phuket też nie wiedziałem, jak rosną ananasy. Popatrzcie, tak wyrasta sobie z ziemi po prostu. Malutki, oczywiście będzie dużo, dużo większy, ale tak to wygląda. Powiem wam tak, dawno nie miałem tak jak dzisiaj, że aż mi normalnie przykro się wyjeżdża z jakiegoś miejsca. To było po prostu świetnie. Zabrakło jeszcze jakichś 3 dni, ale trzeba wracać. No dobra, 2, nawet 2. To co była brzydka pogoda, tego nam właśnie zabrakło na samym początku. I by było spoko. Ale następnym razem przyjedziemy na dużo. No ale pewnie dopiero w przyszłym roku. Idziemy już na statek. Rano będzie trochę pod łamę, jeszcze trzeba wyjeżdżać, ale już trochę mi to przeszło. W ogóle odpływamy jakimś innym teraz. Płynęliśmy tutaj takim nowym. Może po prostu jest, dlatego że jest weekend, jest więcej ludzi. Kolejny etap, czyli statek, później busem parę godzin i będziemy w Bangkoku. Sprawdzimy właśnie, jak wygląda Bangkok po trzęsieniu ziemi, które wczoraj po prostu miało miejsce. Jak na razie w mediach mówią tylko o tym jednym zawalonym budynku, o 4 osobach, które nie żyją. Są dalej ludzie poszukiwani w tych gruzach. I no, powiem tak, no, w Bangkoku ludzie się wystraszyli, ale nie było źle tak naprawdę jak mogło być. Za to w Birmie, będę w Mandalay, strasznie. Bardzo dużo ludzi nie żyje, bardzo dużo budynków zawalonych. Po prostu coś strasznego, ale tam właśnie w Mandalay było epicentrum tego. Stamtąd to poszło dalej, w północną Tajlandię całą. No, ale jeszcze jest to, że bardzo dużo budynków w Tajlandii, w Bangkoku dokładnie, ma popękane ściany, w różnych kondo popękały, w hotelach. Nasz hotel podobno jest cały, do którego dzisiaj jedziemy. No, ale to trochę więcej wam pokażę, jak już tam dopłyniemy. Inaczej dojedziemy w sumie. Patrzcie, jaka ciekawa przekąska, ale co to jest? To smakuje jak faworki na Podlasiu. Mamy z takiego właśnie ciasta. Ale o co chodzi, że ktoś to posypał szczypiorkiem? Ale to są faworki jeszcze polane miodem. No miodem i polane. posypane szczypiorkiem. Posypane szczypiorkiem. A wiecie, co jest najgorsze? Jakie to jest, kurde, pyszne. I mamy jeszcze jedną przekąskę tajską. To są takie jakby naleśniki, ale takie już zrobione, jak to powiedzieć? Naleśniki jakie? Co to jest to czarne?
Wygląda jak kminek. Dobra, sprawdzamy. Czekajcie. A, żebyście wiedzieli, w Tajlandii plastik to nie da rady wsadzić tylko do jednego plastikowego. Trzeba wsadzić jeszcze do drugiego. I szczyciły się, że jeszcze w trzecim plastikowym nie. Nie wiem co to jest. Znam ten smak. Próbuj. Co to? Jak andruty. Ale dobre. Dobra. Kolejna ciekawa sprawa. Taki batonik, też typowo tajski, nigdy wcześniej nie widziałem. Typowo tajskie, nigdy wcześniej nie widziałem. Widziałem. To bardzo typowy. Tworzony w Tajlandii. Tak, owoce zmielone, w środku z orzechami, oblepione sezamem. Pyszna. Serio. Ale bardzo słodkie. Jednak zmiana. Płyniemy takim małym. No ciekawe. A ten to w ogóle płynie chyba do Bangkoku, ale bezpośrednio. No. No, 2 godziny drogi i dopłynęliśmy. Tutaj będziemy mieli chyba obiad, bo pytali co chcemy zjeść. Były 4 posiłki do wyboru. No i później ruszamy dalej, no. To ostatnio chyba tam przypłynęliśmy. Stamtąd wypływaliśmy chyba. A teraz chyba z innej firmy po prostu kupiliśmy powrotny bilet i dlatego takie mamy. No i moi drodzy, w ogóle już wiem dlaczego. Coś się stało, ten port co wam pokazałem, ten pier to jednak nie był ten, z którego wypływaliśmy. Tutaj po drugiej stronie ulicy, ta dżungla, to już Kambodża. Popatrzcie. Jesteśmy już w North Republic, Thailand. Tutaj jest końcówka, sama końcówka Tajlandii. Ja patrzę już na Kambodżę. I stąd właśnie można sobie popłynąć na przepiękną wyspę Koh Rong, która jest tutaj. Polecam wam bardzo. Jest to jedna z piękniejszych wysp, jakie w ogóle tutaj są, chyba najpiękniejsza w ogóle w Kambodży i w Tajlandii nie ma chyba tak pięknej wyspy jak ta. Ja osobiście na Koh Rong byłem 5 lat temu, albo 6. W 2019 roku, no 5,5 powiedzmy, bo to był wrzesień. Tam poznałem Przemka, Szamroka i byłem zachwycony tą wyspą. W tym roku był tam mój brat i tak samo był. Mimo tego, że wyspa troszkę się rozrosła, troszkę inaczej wygląda cała infrastruktura, to dalej jest taka fajna wyspa, na którą bardzo, bardzo warto pojechać. Także jeśli się zastanawiacie, bardzo polecam. No i mamy autobus, który jedzie przez Pattaję, później jedzie na lotnisko Suvarnabhumi, a później jeszcze na Khao San Road. Mamy krótką przerwę. Właśnie też trzeba popatrzeć, bo coś sobie wziąć, to są do jedzenia. Co byś chciał? Ja bym chciał melona i arbuza. Patrzcie co tu jest przy toaletach. What's your size? S, M, L, XL, big. Dobre. Teraz które wybrać, żeby nie było przypału. No i 18:30 dojeżdżamy pod Airport Linka, niedaleko Suvarnabhumi Airport. No i co? Ludzie wczoraj stąd wyjeżdżali, a my to przyjechaliśmy dzisiaj. I też pokażę wam w kolejnym odcinku właśnie jak to tu wygląda po tym trzęsieniu ziemi, jak będzie. Mam parę ciekawostek, mam parę fajnych materiałów, ale to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ale dzisiaj to jeszcze nie koniec. Bo dopiero 18:30, w ogóle dojechaliśmy godzinę wcześniej. Dojechaliśmy tak jak mieliśmy dojechać, tak jak mówiła pani w recepcji. Także idealnie. Pół godzinki do hotelu, który podobno wygląda normalnie, że nic się tam nie stało z nim. Ściany nie popękały. Także dobrze. To taki nie za wysoki hotel, to dlatego też. Najgorzej ucierpiały właśnie te wieżowce wszystkie. To fajnie, bo specjalnie przylecieli. No, szkoda by było jakby, no nie? Fajnie, fajnie. Jesteśmy w Furamasilą w hotelu. Patrzcie, jaka łazienka przeźroczysta. Da parę ok, ale nie, już słabo. I kiedyś tutaj właśnie często spałem, jak do Bangkoku przyjeżdżałem. Wtedy nawet nie można było na balkon wyjść, teraz się trochę zmieniło. Naprzeciwko Icon Siam. 2 wieże podobno się tak wczoraj trzęsły na boki, bo akurat Przemek tutaj był niedaleko ich. Mówi, że masakra w Icon Siam, jakiś żyrandol spadł.
Nieźle, no jutro pojeżdżę, zobaczę co się dzieje. Pojadę pod ten budynek, co się zapalił, żeby zobaczyć co tam też się dzieje, bo to niedaleko tutaj. Zobaczycie. No a my właśnie zbieramy się na Chinatown, później może na chwilę na Khao San, była akurat sobota. Bangkok nocą. No i jesteśmy na Chinatown. Uwielbiam to miejsce. Na Chinatown zawsze, ale to zawsze jest pełno ludzi. Pamiętajcie, że Chinatown w poniedziałki jest zamknięte, znaczy dokładnie to street foodu nie ma w poniedziałki. Tak to w każdy inny dzień spokojnie możecie tutaj przychodzić i zajadać pyszne chińskie i tajskie jedzonko. Chinatown zaliczone, jadę teraz znowu Ci pokazać jak wygląda Khao San Road. Najbardziej rozrywkowa ulica w Bangkoku. Jeden dzień po trzęsieniu ziemi, ale wczoraj podobno było to samo, że też był tutaj full. No i to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny, a w kolejnym pokażę Wam, jak wyglądał dzień po trzęsieniu ziemi w Bangkoku, co się tutaj wydarzyło, jak wyglądają zniszczenia. Pojadę na miejsce tego, gdzie się zburzył ten budynek, ponieważ jest tutaj niedaleko naszego hotelu. No i pokażę Wam i może uda mi się jeszcze... Nie, uda mi się, bo w sumie mam materiał jeszcze od kogoś, kto to tutaj przeżył, jakie były zniszczenia w miejscu, gdzie on mieszkał. Naprawdę myślę, że zrobię fajny odcinek, także zapraszam serdecznie już jutro.